Siemanko, pozdrowienia z najcieplejszego miejsca na świecie, z pustyni daniakilskiej, z najcieplejszego, gdzie dał rady przystosować się człowiek do życia, gdzie mieszkają ludzie. Mamy właśnie teraz około 50 stopni, temperatura średnia to chodzi od 50 do 60 stopni. Najcieplejsza odnotowana była 67 stopni. Był to nieoficjalny rekord świata. Ja właśnie tu jestem, wszędzie dookoła mnie siarka, sól i jeszcze inne pewne rzeczy różne. Jest tak okropnie gorąco, że koszulkę to po prostu mogę wykręcać. Ale to jest tak niesamowite miejsce, że bardzo polecam Wam, żeby zobaczyć. Jeśli będziecie chcieli odwiedzić Etiopię, to miejsce jest na pewno bardzo warte do odwiedzenia. Mimo tego, i wczoraj 11 godzin w trasie, dzisiaj jeszcze kolejne 3 godziny, żeby tutaj dotrzeć. Czy było warto? Było i to bardzo. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku czeka na Was prawdziwa przygoda. Odwiedzimy fascynujące wulkany na pustyni danakilskiej, zobaczymy surrealistyczne krajobrazy z gorącymi źródłami i kolorowymi polami siarki. A największą atrakcją będzie nocleg pod gołym niebem na zboczu aktywnego wulkanu, który w każdej chwili może wybuchnąć. To wyjątkowe i ryzykowne doświadczenie, które pokaże nam potęgę natury z bardzo bliska. Gotowi na ekstremalne emocje? No to zaczynamy. My już powoli stąd będziemy się zwijać. Muszę uważać, że stawiam kroki, żeby nie wpaść do siatki. O, pokażę Wam coś niesamowitego. Tego nie było w tamtym odcinku, sam tego jeszcze nie widziałem. Patrzcie, pod nami jest wulkan. Cały czas woda wyrzuca siarkę. Niesamowity widok. Musimy się już powoli zwijać. Za gorąco, nie możemy tak długo tutaj być, bo jest to dla nas niebezpieczne. No i wdychanie siarki. Oczywiście mam maskę, ale i tak zawsze się coś tam wdycha. Też jest bardzo niebezpieczne, także wystarczy, trzeba po prostu wracać już stąd. To wszystko jest zrobione z soli. Jechaliśmy tutaj przez ponad 2 godziny chyba pustynią solną, która teraz akurat jest zalana, bo jak nigdy tu nie pada, to akurat parę dni temu padało i zalało wszystko. O, ale gorąco. Ciężko jest wytrzymać, naprawdę, uwierzcie mi. Jak ja lubię ciepło, to tu jest aż za ciepło. Patrzcie. Wszystko tak mokre. Spodnie to wyglądają, jakbym się posikał. Okay. My friends, what you can tell me about this place? Okay, Because it's good. amazing. Yeah, very good. We are in a Danakil depression, but specifically the name of this place is called Dalol. Dalol means colorful. Yeah. That's why we can see a lot of colors behind us. And we are in the hottest place on earth, but the fourth lowest in the world. As this is the lowest part in Ethiopia, when there is rain in the highland, all the flood lay down here. So like 70-80 meters underneath, there is a huge lake. And the lake is full of minerals like sulfur, potassium, magnesium, iron, salt, and other minerals. And because of the heat from underneath, because of the volcanic activity from underneath, when all these minerals are reacting each other, it just boil and bubble. That's why we saw like boiling and bubbling with creating different stuff. And mainly here, there is 9 billion ton potassium. Potassium is used for agricultural fertilization. It's a big mineral. And then the red one is iron, and then iron is used for metal. And we can see on that side there are like broken houses and rusted metal. It used to be belong to the Italian for taking potassium from here just 100 years ago, but now no one lives there.
only broken houses and rusted metal. Nothing can survive here. This is the hottest place on earth. A lot of stories happened in this place. So some people are saying that this is another planet. It's really beautiful. We enjoyed it. You guys enjoy it. Oh, this is hell. It's hot like in the hell. Thank you so much, my friend. Let's go back because it's really hot. Ali! Powiem wam tak. Początek był świetny, ale już mój organizm czuje, że trzeba wracać. Już czuję, że już tyle straciłem wody. Oczywiście piję cały czas, ale czuję, że już temperatura zaczyna wykańczać mój organizm, bo czuję zmęczenie. A jak się już czuję takie coś, to już jest źle. To już znaczy, że jestem przegrzany totalnie. Moje telefony się cały czas wyłączają, bo są tak przegrzane. Teraz właśnie nagrywam starym, żeby chociaż cokolwiek wam nagrać jeszcze, żebyście mogli poczuć to, co ja czuję. Że jest naprawdę tak gorąco, że wiecie, że nie czujecie takiej temperatury nigdy. Ja się czuję, jakbym szedł po prostu w środku w piekarniku. Dodatkowo strasznie śmierdzi siarką. Ale to, co po prostu widzę przed sobą, rekomenduje mi wszystko. Ale czas wracać. Tutaj jeszcze na koniec właśnie mały pokaz wulkanów. Niesamowite miejsce. Ale trzeba iść, bo po prostu już czuję, jak mój organizm ma dość. Pamiętajcie, w takich miejscach nie wolno zgrywać kozaka. Musicie cały czas pić wodę, bo wasz organizm po prostu paruje cały, wypaca się, a odwodnienie to jest straszna rzecz. Dlatego ja cały czas ze sobą wożę witaminy, dodatkowo elektrolity trzeba cały czas jeść i to pomaga wtedy. Mimo tego, że się teraz organizm odwodni, zupełnie wszystko, wypije dużo wody i wszystko wróci do normy. Sorry, że mam teraz sapło do telefonu, ale nic na to nie poradzę. 50 stopni, jak nie więcej teraz już. O. Ale najważniejsze pytanie. Czy było warto? Tak, było i to bardzo. Na pewno to miejsce będzie teraz się klasowało w szczycie, może no nie na pierwszym miejscu, ale może w szczycie, na pewno na podium najpiękniejszych, najbardziej zwariowanych miejsc. Oczywiście chodzi o naturę i o przyrodę. W sumie to samo, jakich widziałem na świecie. Serio. Numerem 1 moim oczywiście jest Boliwia. Bezapelacyjny. Dochodzi do tego też Norwegia, Pakistan, Antarktyda. Coś tam jeszcze było. Ale to na pewno idzie na szczyt, idzie bardzo wysoko. Bardzo warto przyjechać, zobaczyć pustynię danakilską. Czyli nie jedno. To jest najcieplejsze miejsce na świecie, na jakim mieszka człowiek. Wyobraźcie sobie, rekord tutaj padł 67 stopni. Przecież to jest tak niemożliwa temperatura. O, dobra, telefon znowu się przegrzewa. Muszę wyłączyć. Masakra. Powiem wam, że mój organizm już powoli zaczynał być wykończony. Przegrzany na maksa. Nie sądziłem, żeby tak kiedyś przemierzał jezioro samochodem. Prawie jak amfibia. Widzieliście kiedyś zmianę koła w takim miejscu?
Ale nie fartownie po prostu. Na środku jeziora złapać kapcia. No i dojechaliśmy do miejsca, ale ta woda jest ciepła, ale też parzy, gdzie normalnie można było się tutaj wykąpać fajnie w tej dziurze, ale wszystko zalane, ale tak kosmicznie to po prostu wygląda. Jestem zachwycony tym miejscem. Niestety troszkę może teraz widać, bo mikrofony mam schowane, bo mi zalało. Ale to po prostu jak tu jest, to jest szok. Nawet z wiatrem wam to muszę pokazać. Niesamowita jest ta wyprawa. Spodziewałem się dużo, ale nie aż tyle. A to dopiero połowa. No dobra, podłączyłem sprzęt. Bo jeszcze najważniejsze, co wam chciałem powiedzieć na temat tego miejsca. To jest to, że słońce już jest tak wysoko, że lustro się zrobiło totalne i normalnie już nie da się patrzeć. Gościu w samochodzie mi powiedział, kierowca nasz, że za godzinę to tutaj już się nie da wytrzymać, ze względu na to, że tak mocno się odbija to słońce. Ale wygląda nieziemsko. Są miejsca na świecie, o których człowiek już nie zapomni nigdy. Jeśli tam był, po prostu nie zapomni nigdy. Salar de Uyuni, czy Uyuni, nie wiem jak to się mówi, nie da się zapomnieć. Wyprawa w Himalaje, nie da się zapomnieć. I dużo innych pięknych miejsc, których po prostu już nie zapomnicie, jeśli tam byliście. I kolejnym miejscem takim będzie właśnie pustynia, ta, która jestem teraz. To jest dokładnie tak niesamowite miejsce. Pustynia Danakilska dokładnie. Co kawałek coś innego. A jak zobaczę wulkan aktywny i aktywną lawę, a jest duża taka możliwość, że zobaczymy, to już w ogóle będzie super. Bo jak ktoś ma szczęście, to widzi. W ogóle tam wygląda jak w Mordorze. Jak ktoś lubi Władcę Pierścieni, to zobaczy. Niesamowicie. Było warto. Na pewno było warto przejechać tu taką trasę, żeby to zobaczyć. Powiem wam trochę na temat tych domków ich, bo niektóre są zrobione z blachy, a niektóre są po prostu z patyków, no i obite deskami, przewiewne z dziurami, także szok. Tu cały czas wieje. Także te z patyków to są domki dzienne, po prostu, żeby zasłaniało przed słońcem, żeby dawali radę sobie. Z blachy już za to są na noc. I to ma bardzo duży sens, bo ja tak sobie myślałem, kurde, jak oni śpią w tych domach z blachy w ciągu dnia, przecież to przy tej temperaturze, która to jest tutaj, to jest naprawdę 50 stopni, jak nie więcej czasem. To przecież no nie da rady. No i mi to wytłumaczyli właśnie, o co w tym chodzi. Mam teraz krótką przerwę właśnie, także idę się przejść po wiosce, wam pokazać. Wiecie co zauważyłem, że nawet wieś bo wieś i to na końcu świata, ale tam jest chyba szkoła. Ktoś przyjechał i ją wybudował tutaj. Widzicie, no, domy wyglądają tak jak wyglądają. No bo to tylko są patyki otoczone czymś, ale szkoła tam chyba jest. Fajne, to jest naprawdę świetna inicjatywa. Ludzie, którzy mają pieniądze, przyjeżdżają i wybudują tu gdzieś szkołę albo coś, no przeważnie szkoły budują. No albo też studnie kopią. Widzicie, jestem na miejscu, gdzie po prostu nie ma nic dookoła. Jest temperatura po prostu piekielna, jakbym był w piekle. Ale jest szkoła. Ktoś przyjechał i wybudował szkołę. I jeśli jedziecie do takiego miejsca, kupcie jakieś zeszyty, kupcie jakieś długopisy, kredki, żeby były dla dzieci, jakieś flamastry, no cokolwiek. Kupcie jakieś artykuły szkolne. Was to nie będzie kosztowało nic. A uwierzcie, że tym ludziom pomożecie i to bardzo. Naprawdę. Ja przed wyjazdem na tam w okolice rzeki Omo, tam do plemion,
tylko będę dał radę, bo jutro wieczorem ląduję i od razu samego rana lecę, ale jeśli mi się uda gdzieś na lotnisku kupić albo gdzieś koło hotelu coś takiego, to kupuję na pewno i biorę ze sobą, bo wiem, jak bardzo to jest potrzebne. Co jest? Dobra, żarty żartami, wracam do samochodu, bo po prostu czuję, jak płonie moja twarz. Ale używam filtra, że nie było. Smaruję codziennie 50, ale przy takim skwarze to i tak niewiele daje. Patrzcie to, Afryka. Jedni skończyli budować swoją drogę tutaj, a jedni skończyli tutaj. I nikt nie naprawi tutaj tego fragmentu. Trzeba wymijać. Teraz wam pokażę miejsce, w którym będziemy jeść obiad. Wylądowaliśmy pod mostem. Ale nie byle jakim mostem. Podobno ktoś wygrał przetarg na zrobienie tutaj drogi. Zrobił kawałek mostu i na tym się skończyło. Drogi nie ma oczywiście, a most się już wali. Ale z racji tego, że w wiosce było za gorąco, żeby tam zjeść, bo jest kosmiczna temperatura już, a tutaj możemy się schować pod tym mostem, to przyjechaliśmy zjeść tutaj. Pamiętajcie, jak coś głupio wygląda, ale działa, to wcale nie jest głupie. No i kapeć numer 3. Trzeba już 3 razy kapcia złapaliśmy. Ale tutaj ten krajobraz to jest tak piękny po prostu. Wszędzie jakby lawa. A dzisiaj mam nadzieję, że zobaczymy aktywny wulkan. Znaczy aktywny będzie. Tylko zobaczymy, czy się lawa będzie lała. Nie, tam na zewnątrz się nie da wytrzymać nawet minuty po prostu. Dojechaliśmy. Powiem wam, że najgorsze w tej wycieczce, wiecie co jest? To, że większość czasu się po prostu jedzie cały czas. Wczoraj jechaliśmy 11 godzin, dzisiaj jechaliśmy no przechodzimy z przerwą na obiad i z tym, gdzie byliśmy, no to 10-11 gdzieś. No i teraz mamy jeszcze pół godziny trekkingu na wulkan. Jest już po 19. No i powiem wam, że najchętniej to już bym poszedł spać. Ale zobaczyć wulkan i zobaczyć to, gdzie idziemy, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Nie zawiodę. Coś mi wpadło. Wszyscy się zbierają, trzeba się przebrać. Wiecie, oni nam mówią tak, załóżcie coś długiego, bo będzie zimno. Bo wieje. A tutaj wiecie, zimno dla nich to jest 25. Dla mnie teraz jest bardzo ciepło. No i dobra, ruszamy w trasę. Mamy jakieś 30 minut trekkingu teraz. Pod górkę. Każdy ma mieć latarkę i gęsiego jeden za drugim. Prawie tak samo jak zdobywałem Kilimandżaro. Tam było znacznie zimniej. Jeszcze tak nie będzie dobrze widać, ale tam się już coś pali. Tam się coś pali. Trzeba zobaczyć tu teraz. W 2004 roku była erupcja. Zginęło wtedy podobno tej wioski dużo ludzi. Podobno jak wybuchnie wulkan, to lawa płynie z prędkością 50 km na godzinę. To sobie to wyobraźcie. Patrzcie. Wszystko to jest lawa. Ciepło jest, ale znaczy no wiadomo, to nie jest świeże. From July, yeah? Lawa, która się tutaj wylała. No i co? Świeci. Niesamowite to jest.
No. I tutaj jesteśmy, ten wulkan, ale to nie jest takie coś, jak sobie wyobrażałem. Bo to wszędzie jest po prostu zastygnięta lawa, która z tego wypłynęła i to też jest zastygnięta lawa, taka góra tej lawy. I cały czas się tam coś pali po prostu. Ale nie to, co sobie wyobrażałem i co chciałem zobaczyć. Ale przyjdziemy tu jeszcze rano. W sumie chcę tu wejść, jak będzie jasno. Na wschód słońca, żeby zobaczyć dokładnie, jak to wszystko tu dookoła wygląda. A możecie zobaczyć, tu na przykład jest, tu widać, że my jesteśmy cały czas na aktywnym wulkanie, bo tu normalnie się pali cały czas. Czekajcie, zgaszę. Cały czas tam się wydobywa stamtąd ciepło. Czy jestem zadowolony z tego? 50-50. Myślałem, że znowu pierwszy raz w życiu chociaż zobaczę płynącą lawę, czyli jeszcze nie tutaj, pewnie dopiero no prawdopodobnie dopiero na Islandii w przyszłym roku, jak się uda. A jak nie, to jeszcze będziemy szli na aktywny wulkan. No, za 2 miesiące prawdopodobnie. Myślę, że tam będzie fajnie widać, jak będzie wybuchał przede wszystkim. O ile nam się uda. Patrzcie, dzisiaj śpimy. O, jeden koło drugiego. I pod gołym niebem. Czy myślicie, że takie spanie w Afryce na wulkanie jest spoko? Powiem wam tak. Przygoda to przygoda. Podróże to podróże. To są podróże wojownika. Także jeśli nie subskrybujecie kanału, polecam zasubskrybować. Bo ta seria będzie naprawdę bardzo mocna. Już jest, myślę. A będzie jeszcze lepiej. Piąta 20 po budkach. Teraz mamy 5:40. I ruszamy zaraz na wulkan. Czy podejście drugie. Będzie wulkan i wschód słońca. To mi się wydaje, że będzie piękny wschód słońca. Jak minęła w ogóle noc na wulkanie? Całkiem spoko. Całkiem spoko, jak wiecie, że śpicie na aktywnym wulkanie. Nie, no dzisiaj w nocy już było trochę zimniej. Wiadomo, jesteśmy już wyżej. I jak wiał, no to już musiałem użyć koca. Ale spoko, bardzo dobrze się wyspałem. Już nie spałem za długo, ale dobrym snem. Patrzcie, jak to wygląda. Dzisiaj to jest naprawdę Mordor. Tutaj wszędzie jest lawa. Ostatnio 2 miesiące temu się tu wylała, czyli ta lawa, która jest tu na dole, jest świeża. I tutaj jeden mały wulkan, drugi, trzeci, 4, tam byliśmy wczoraj, 5, z tyłu jeszcze 6. Wow. No dzisiaj to robi wrażenie. Zaraz schodzimy na dół. Idziemy pod któryś krater tam. No, powiem wam szczerze, że dzisiaj to robi wrażenie. Schodzimy na dół. Pokażę wam lepiej. W ogóle to jest tak niesamowite, jak słyszycie dźwięk, jaki wychodzi z tych kraterów. Taki jak mocno spalający się gaz po prostu. O, tutaj widać, że było jakieś chyba tąpnięcie ziemi przy jakiejś erupcji. Nie zwaliło się do środka, ale szczelina się zrobiła. Także trzeba się teraz odsunąć. Today looks amazing. Looks amazing. Yeah, this is like the best viewpoint. At least if you are here, you see like all the view from here. But if you go to one of the mountains, Yeah, it's not not the same. Yeah. What you can say about this volcano? Okay, 1 second. Okay. Okay, very good. Okay, my friend. What you can say? What's the name of this volcano? It's called Erta Ale. Erta Ale. Yes. According to the local people,
Erta means smoking, and Ale means mountain. Yes. That's why we can see a smoking mountain in that side, the place where we were yesterday. So we can see this is like a fresh lava, all the black lava from a couple of months ago. We can see also like two mini mountains. So this all lava was just flowing from these mini mountains. But 2 years ago, it was a big crater in between the two mountains. Okay. There was like an eruption, and then the crater get off. Now it just creates in total 4 mountains. 1, 2, 3, 4. So from this all mountain, sometimes you see lava splashing out, as we saw it yesterday, and then sometimes you see lava flowing, and then sometimes you can't go closer because it gets totally smoky. So yesterday it was not this much smoky, that's why we went closer. Okej. Thank you so much. Czyli widzicie, to się tutaj te góry miejscowi nazywają dymiące góry. Przez to właśnie, że te małe góry, myślę, że kratery się mówi, ale nie, krater to jest to wszystko. To co małe góry, które się utworzyły z lawy. No i po prostu się z tego dymi, wyrzuca lawę. I tak to wygląda. No i zaczyna się wschód słońca. O, teraz jest super. Teraz widać, jak się dymi z tej góry też. Fajnie. Warto było wstać. Nie wiem, czy tam będziemy schodzić na dół, czy nie. W sumie to tak... O, czekajcie, bo tu jest to trzeba uważać. Wczoraj tam no co chodziliśmy, wczoraj właśnie co wam pokazywałem, to byliśmy tutaj. Tu dzisiaj jak dymi. Jeśli ktoś się kiedyś mnie zapyta, czy warto siedzieć tyle godzin w samochodzie, bo praktycznie 3 dni całe siedzieliśmy w samochodzie. Trzeba wstawać wcześniej rano, żeby korzystać z tego wszystkiego, co tu jest. I czy warto? Tak, bardzo warto. Z takich ważnych informacji jeszcze, które powinniście wiedzieć. To jesteśmy tutaj już 25 km tylko od granicy z Erytreą, czyli jesteśmy już bardzo, bardzo blisko granicy. No i tu macie dokładnie pokazane na mapie. Przy granicy z Erytreą. Poniżej Djibouti. No i oczywiście Morze Czerwone. Po drugiej stronie Jemen. Co ciekawego jeszcze powinniście wiedzieć na temat tego regionu, w którym jestem. Tutaj te regiony zamieszkują nomadzi, czyli plemię, które nazywa się Afarowie. Afarowie i tutaj ten region też się nazywa Afar. Oni się nazywają Afar i region Afar. To jest? To jest plemię, które po prostu przystosowało się do tego, żeby żyć w tak koszmarnej temperaturze, czyli w tak wysokiej temperaturze. Są to przeważnie po prostu koczownicy, którzy hodują wielbłądy i kozy. Dokładnie. Dają tutaj sobie jakąś radę. Cały czas się oczywiście przemieszczają, szukając wody. Ale co najważniejsze, w pierwszym odcinku wam powiedziałem, że zapytałem kierownika, dlaczego policja przeszukuje samochody. On powiedział, no bo nomadzi mają broń. I ja czytałem też o tym, że to są właśnie też wojownicy. I tutaj ludzie się ich boją. Tu te tereny oni całkowicie zawładnęli. I każda wycieczka, która chce przejechać, musi płacić im haracz. Tak to wygląda. Chcecie przejechać naszą ziemią, macie płacić. No i płacą. I tu nawet jest tak, że ci kierowcy to tak się trochę boją, że jak wczoraj chciałem zrobić zdjęcie jak jedzie z wielbłądem, to on tak nie. A Wojciech jak stali na drodze, to tylko cześć i wiesz, przejeżdżali szybko. No także szacun do nich mają, nie ma co. No, my zaraz się zbieramy. Dalej nie wiem, czy będziemy tam szli, czy nie, czy po prostu wracamy na śniadanie i jedziemy. Mamy jeszcze daleką drogę, a dzisiaj trzeba wrócić na lotnisko i lecę do Addis. Jutro poranny lot do Inka czy Dżinka, nie wiem jak to się mówi. I zaczynam swoją wyprawę i odwiedzę 4 różne plemiona. Także kolejne odcinki, jakie zobaczycie, to będą właśnie z etiopskich plemion. A powiem wam szczerze, że na pewno będą bardzo dobre. Z tego, co mi się zapowiada, to będą bardzo, bardzo dobre.
Zastanawiam się, czy wysłyszycie te dźwięki, które wydają te góry. Taka tam ciekawostka od Piotra. Tutaj możecie zobaczyć, tutaj normalnie jest pozostałość po wiosce, która tutaj była. Bo oni tak budują właśnie, że budują, kamienie sobie układają jako ściany. No i na dach tylko coś, żeby zasłaniało, żeby dawało cień. Dobra, namówiliśmy gościa, żeby poszedł nam jeszcze tam pod to miejsce, gdzie byliśmy wczoraj, żeby dzisiaj w dzień to zobaczyć, bo to dzisiaj będzie zupełnie inaczej wyglądało niż wczoraj. Także coś fajnego się szykuje. No i cyk. Jestem na lawie. No to naprawdę to robi wrażenie. Jeszcze jak słychać po tym, jak się idzie, to jeszcze nie jest dobrze zastygnięte, takie tak całkiem. No, idzie się potem jak po jakimś, nie wiem, steropianie na przykład. Coś takiego, jakbym wam miał zobrazować to. To jeszcze cały czas, patrzcie, to się odłamuje normalnie. Tak to wygląda. Lawa, która ma parę miesięcy. Ale się świeci. Niesamowite. A jak to dopiero musiało wyglądać, jak to się tu wylewało wszystko. Wow. No. Mam nadzieję, że właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jak będziemy w tej Ameryce Południowej zalom, no to uda się pojechać na ten wulkan i zobaczyć. Wiecie, ja bym chciał zobaczyć aktywny krater. Tego jeszcze nie widziałem. Taką lejącą się lawę. Popatrzcie, tutaj jest w miarę świeża, po lewej stronie jeszcze jest taka czarna, a tutaj już szara, to już dużo starsza. Po prostu te wszystkie formacje, które ta lawa tutaj zrobiła, jak to wygląda, jestem pod dużym wrażeniem. O, spadłem. Czekaj. Jestem pod dużym wrażeniem, naprawdę. Chodziliście kiedyś po tykającej bombie? Właśnie ze mną na aktywnym wulkanie, który parę miesięcy temu wybuchnął. No w sumie to 2 miesiące temu, bo on już w lipcu. Mamy wrzesień 2024 roku. Jakbyście to później oglądali. I tu wszędzie pode mną jest lawa. Jeszcze zobaczcie, jak dymi. No przyznam, robi wrażenie. Wczoraj byłem taki pół na pół, ale dzisiaj robi wrażenie. Patrzcie, tu jest obraz tego, co jest przede mną, zaraz zobaczycie. Cały czas jakieś takie małe drobinki wyrzuca lawy, patrzcie. Tutaj, wszędzie dookoła to jest. Patrzcie, ile tu tego się wyrzuciło. Słyszycie ten dźwięk? Szok po prostu. Dzisiaj to robi zupełnie inne wrażenie niż wczoraj. Dzisiaj to normalnie żyje. Siarkę widać też.
Patrzcie, wszędzie tu dookoła to jest. Nie no, trzeba przyznać, że spoko, naprawdę spoko. Jak człowiek sobie pomyśli, co tam się w środku robi, co tam się dzieje w środku i co się dzieje tutaj, pode mną, i tu wszędzie się kopci, no to jest to dość ryzykowne, nie ma co ukrywać. Nikt gwarancji nie daje, że to może wybuchnąć zaraz. Dobra, jeszcze ostatnie przejście pięknym miejscem, ale śmierdzi siarką. I można się zawijać na śniadanie i trzeba ruszać w trasę. Ale na pewno doświadczenie bycia tutaj jest niesamowite. No i pamiętajcie jeszcze to, że to nie jest jeszcze ostatnia atrakcja dzisiejszego dnia. Ze względu na to, że zjemy śniadanie, a my tam, nie wiem, parę godzin jazdy i jedziemy w jeszcze jedno fajne miejsce, zanim dojedziemy na lotnisko. Także to jeszcze nie koniec. Ale jeśli ktoś dotrwał do tego momentu i jeszcze nie subskrybuje kanału Podróże Wojownika, to serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, ponieważ moim celem to jest 1 000 000 subskrypcji, złoty znaczek od YouTube i tylko z Wami mi się to uda. Pamiętajcie, będę bardzo wdzięczny. Popatrzcie, różnica między starą lawą a nową. No, żebyście sobie wyobrazili teraz, gdzie mieszkaliśmy. No, to tutaj. Tu był dokładnie mój pokój. Mój materac. Tu wam pokażę jeszcze, jak wyglądają te domki. Tu akurat te są używane do tego, żeby gotować. I przyjeżdżają ludzie na wulkan. Ale tak to wygląda w środku. Zrobione tylko coś, dach, żeby słońce zasłaniało. To wiecie, to nie przed deszczem. Tu pada tylko parę razy w roku. Tu parę razy to jest coś, wiecie, między 6-7, czasem mniej. Nie wiem, czy wam opowiadałem o tym, ale ostatnio słuchałem takiej jakby wypowiedzi gościa na temat Namibii. Namibia jest jednym z piękniejszych krajów, jakie widziałem na świecie. Naprawdę Namibia jest niesamowita. Na pewno jeszcze w życiu nieraz tam wrócę. Na pewno muszę zabrać moją lalitkę do Namibii. Ale o czym miałem powiedzieć? O tym, że w Namibii jest tak okropna susza, że chyba 2/3 już zasobów, które mieli tam po prostu w rezerwach odłożone jedzenia i picia, są wyczerpane. Powiedzieli, że będą musieli zacząć zabijać zwierzęta. Po prostu to jest tak straszne. Namibia właśnie pod tym względem była niesamowita, że tam natura, wszędzie zwierzęta, gdzie nie szliście po prostu, to wychodziły wam, wiecie, żyrafy, zebry wszędzie były, różne inne zwierzęta. A oni powiedzieli, że chcą zacząć je zabijać ze względu na to, że już susza, jest taka susza. Już brakuje wody, brakuje jedzenia. Straszne to jest. Ale wtedy, jak ja byłem z Polem, przecież było, no w tamtym roku to było w listopadzie, to wtedy już tam taka jedna pani nam mówiła, że praktycznie od roku nie spadła kropla wody w tym regionie, co ona mieszkała. To sobie wyobraźcie. A mamy wrzesień, czyli od tego czasu minęło kolejne 10 miesięcy. Właśnie był lokalny prysznic. Trzeba się umyć. A i tak przynajmniej oni mają lepsze niż ja, bo ja się mają mokrymi chusteczkami. Oni przynajmniej mają wodę. Here we are on a campsite, which is called Artale. This is our kitchen, and then this is all our camp. So this kitchen, it looks very small, but it had a lot of things inside. He's a chef. He was Hello, like chef. serving all the food, and then sometimes you see full of food, but now we already collect it into all our cars. That's why it's empty when you get in. Yes, yes. But yesterday it was like full of stuff for food, for cooking. Okay, and this is the same like the nomad house?
They look the Yeah, same or different? No, the nomadic house is made up of like wood and plastic. It's Okay. nearly the same. But you know, as these people are nomadic, they just move from place to place all the time. Okay. At least like 3 times, 4 times in a year. So the only responsible person to build houses like this is females. Okay. But the males, they walk around, they carry the gun, ching chat, Okay, cats, smoking that's cigarettes, say that's only it. woman building house, yeah? Exactly, yeah. Okay. And then still there is, I mean, it's not easy to get water. Of course, yes. So the ladies are the only responsible person that they have to work for 3 hours, 4 hours to bring water. Yes. They carry on their back. You can see the big Yeah, bag, like this one, yeah. 30, 40 liters. Okej. Mocna przeprawa, teraz trzeba zjechać z góry. Klima nam się zepsuła w samochodzie. Powiem wam, że w takich warunkach jest przerąbane bez nawiewu. Ciężko wytrzymać. Myślicie, że coś wymyślą? Będzie. Koła już chyba 4 czy 5 przebiliśmy. Szybko szło, ale tak zepsuty nawiew. Także trochę cięższa naprawa, znaczy tak mi się wydaje. Patrzcie, jak sobie biegnie. Ej, patrzcie to teraz. Hit po prostu. Nie wiem, od czego zacząć. Dobra. Po kolei. Afryka. Najcieplejsze miejsce zamieszkałe przez ludzi. Pustynia danakilska. Jest jakieś... Teraz już jest ponad 40 stopni, jest jeszcze wcześniej. A oni nas przewożą na gorące źródła. I jeszcze się mnie pytają, nie kąpiesz się? No nie, nie kąpię. Z sauny wchodzić jeszcze do większej sauny? No, nie dziękuję. Hit. No i jechałem z Samara Airport. Samara Airport. Puste lotnisko. 0 samochodów na parkingu, tylko nasz, który nas przywiózł. Żadnego samolotu. W ogóle chyba nie wejdziemy do środka jeszcze. Jestem na najbardziej opuszczonym lotnisku. To nawet w środku nie ma za bardzo, wiecie, tu jest parę krzeseł oczywiście, bo jakieś samoloty latają, no takie malutkie, ale 2 dziennie latają. Ale dalej puściutkie lotnisko. Nic. Byłem w toalecie, to nawet wody nie ma w kiblu ani nic, no. Z wiaderka się spłukuje. Tak wygląda. Afryka, moi kochani. No, przygoda na pustyni danakilskiej dobiega końca. Jestem już prawie, dobra, odebrałem bilet. Także muszę zaraz potwierdzić mój hotel w Addis. Jutro rano wylatuję już Omu. Tam 4 plemiona. Tak wam mówiłem, też serdecznie zapraszam na jutrzejszy odcinek, na kolejne 3, bo będą 4 różne plemiona, także wszystko, co wam pokażę, dokładnie wam opowiem o tym. Miejscowi troszkę opowiadam, znaczy miejscowy po prostu przewodnik, który opowie mi o danej wiosce i tak dalej, no bo mieszkańcy pewnie z angielskim to wiecie jak jest. Pewnie ciężko by było, ale to bardzo nie mogę się doczekać właśnie wyjazdu do tych plemion, bo to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Jeszcze mam tak załatwione, że mają mnie wziąć do prawdziwych wiosek. Także nie będzie to typowo turystyczne miejsce. Mam nadzieję, że dotrzymają słowa. Już dość długo tu rozmawiałem z pewną osobą o tym, że mi pomogli to załatwić, że chcę zrobić naprawdę fajne materiały, żeby pokazać, jak to tutaj wygląda. No i mam nadzieję, że się uda. Tak, żebyście byli zadowoleni, że ja był zadowolony. Chcę zobaczyć prawdziwe życie właśnie w takich wioskach, w takich plemionach. A to są niesamowite plemiona. No. Szczególnie to, gdzie kobiety sobie te duże dyski wsadzają. To jest po prostu petarda. Tak, kamera mi się przestawiała na 24 klatki, także wcześniejszy fragment może być taki trochę spowolniony. Ale mniejsza z tym. Ogólnie, co do wyjazdu tutaj, to bardzo polecam. No bardzo, bardzo. To była tak niesamowita przygoda. Oczywiście było okropnie gorąco, bo to temperatura nie do wytrzymania. Podziwiam ludzi, podziwiam Afarów, plemię Afar, no, podziwiam tych nomadów po prostu, którzy tutaj żyją i że dają rady żyć w takiej temperaturze, bo to jest po prostu
Ja czułem, jak moje ciało się wykańcza pomału i już chciałem po prostu usiąść w miejscu, gdzie jest klimatyzacja, tak jak na przykład tutaj. Aż się dziwię, że jest klimatyzacja, ale jest. Akurat fajnie na mnie wieje. Także specjalnie siedzę tutaj, no a to tylko telefon ładuję jeszcze, bo przez ostatnie 3 dni no nie było prądu. Nie było prądu i nie było prysznica, i nie było łóżka, nie było nic, po prostu dlatego czekam, że doleci do Addis, wziąć sobie fajny hotel, zjeść dobrą kolację, wysłać wszystkie materiały, które muszę wysłać, porobić co mam porobić, a jutro kolejna przygoda. Tam też internetu podobno ma nie być, ma być taki bardzo słaby, także wszystko muszę załatwić dzisiaj w stolicy w Addis. Mam nadzieję, że nie zaskoczy mnie internet w hotelu. No. No a później tak jak wam mówiłem, wracam nawet nie na jeden dzień, na parę godzin. Wracam tylko do Addis, żeby się przepakować, nie żeby przepakować, żeby kupić więcej rzeczy, bo muszę kupić śpiwór, muszę kupić coś jeszcze takiego ciepłego w miarę, muszę kupić latarkę, czołówkę i coś tam jeszcze miałem kupić, bo po Etiopii lecę do Mauretanii i będę robił najdłuższy pociąg na świecie, pociąg z rudą żelaza i oczywiście nie tylko, ale to jest główny punkt, który chcę zrobić w Mauretanii. Dobra, jeśli wam się podobały te odcinki z pustyni danakilskiej, a myślę, że na pewno się podobały, z miejsca, które jest najcieplejszym miejscem na świecie zamieszkałem przez ludzi, to są dla mnie totalnymi kozakami, to zbieram 10 000 łapek, proszę komentarz, a kto nie subskrybuje, zostawcie suba, bo lecimy po 1 000 000 subskrypcji na kanale Podróże Wojownika. Pozdrawiam serdecznie.